Witamy ponownie. Dzień dobry. Odnosząc się do przewodniego motywu dzisiejszej konferencji, można by powiedzieć, że środowisko GBC Photonics SLD, zaznaczam środowisko, powiem za chwilę dlaczego tak to określam, jest lokomotywą składu uniwersalnego modułu optycznego. Uniwersalny moduł optyczny to nasza autorska filozofia, w ramach której dostarczamy moduły o szerszym zastosowaniu, moduły oparte o absolutnie najnowocześniejsze technologie i objęte najwyższego poziomu wsparciem technicznym. Mówię o środowisku GBC Photonics SLD, bo nie jest to tylko urządzenie, które oddajemy w ręce użytkownika naszych modułów, ale cały ekosystem, który podczas tej prezentacji opiszemy, wiążący znacznie więcej elementów i na bazie którego dostarczamy coraz więcej wartości i funkcjonalności. Jak SRD realizuje tę ideę? Adresujemy tutaj 3 obszary. Pierwszy, wyszczuplanie procesów. Szerzej opowiemy o tym oczywiście później. Natomiast chodzi tutaj o to, aby uprościć te procesy w firmie, które przy zastosowaniu modułów innych niż uniwersalne moduły GBC Photonics są bardziej skomplikowane i angażują więcej zasobów czasowych i osobowych. Generalnie filozofia Lean dąży do eliminacji wszelkiego typu marnotrawstwa. W działach firmy chcemy zaproponować kilka, w których postaramy się pokazać, jak można uprościć te procesy. Kolejny obszar to obszar zrównoważonego rozwoju. Angielskie słowo sustainability nie jest sloganem marketingowym. Państwo wiecie, w dobie problemów ekonomicznych, ekologicznych, energetycznych, problemów z surowcami, mądre zarządzanie dostępnymi surowcami jest bardzo istotne i bardzo ważne, dlatego że pozwala zredukować niepotrzebną ilość elektrośmieci, jak również zredukować zużycie energii. Kolejny obszar to obszar wsparcia. Tutaj SRD niejako prostuje i skraca tory pomiędzy Salumanus a naszymi klientami, czyli państwem. I takie procesy jak testy, wsparcie techniczne czy proof of concept są realizowane szybciej, łatwiej, przyjemniej niż to, jak to było wcześniej w przypadku zastosowania innej technologii. My, Salumanus, odpowiadamy za łączenie urządzeń sieciowych. Nie jesteśmy już tylko dostawcą zamiennej optyki, ale pomagamy budować dowolne połączenia na dowolnej infrastrukturze, niezależnie od tego, jakiej marki urządzenia łączymy, czy w jakim środowisku one pracują. W każdym etapie takiego projektu użycie środowiska GBC Photonics SLD pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Przedstawimy teraz, tak jak Michał wspomniał, naszą ideę zastosowania tego rozwiązania w różnych działach firmy zajmujących się różnymi aktywnościami w obszarze budowy czy utrzymania systemów sieciowych. I tak dla przykładu w obszarze obsługiwanym przez planistów czy designerów sieci, te osoby często mierzą się z dużą mnogością marek sprzętu, które w sieci pracują. W tym momencie często ta ilość marek podnoszona jest przez problemy z dostępnością sprzętów niektórych, które już są w sieci używane i często mają za zadanie zestawienia nietrywialnych połączeń na tej infrastrukturze. Dzięki bardzo szerokiej ofercie modułów GBC Photonics wspieranej poprzez środowisko SLD jesteśmy w stanie
uprościć tę pracę poprzez możliwość zastosowania tych modułów w bardzo różnych sprzętach sieciowych. Dodatkowo, choćby na etapie dopuszczenia konkretnego rozwiązania do użytku w sieci, jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie przetestować różnego typu kodowania tych modułów, a wręcz dewelopować je na bardzo specyficzne, do zabezpieczenia bardzo specyficznych potrzeb konkretnego klienta. Kolejny obszar, kolejny dział w firmie to dział zakupów. Oczywiście zadaniem tego działu, tego teamu jest dostarczenie tanio i na czas określonego sprzętu. Tutaj, jak Państwo wiecie, świat boryka się z łańcuchami dostaw, z jego przerwaniem. Tymczasem dostęp do uniwersalnych modułów GBC Photonics jest wciąż znakomity. Jego czas dostępu jest krótki. W tym obszarze ponadto, stosując się do filozofii uniwersalnego modułu optycznego, działy zakupów, grupy osób, które zajmują się zakupami, mogą korzystać z krótszej listy produktów i w związku z tym łatwiej i szybciej pracować nad umowami ramowymi i nad realizacją umów ramowych. Kolejny obszar to dział magazynowy. Tutaj zadaniem zespołów jest obsługa wielu typów marek sprzętu, które posiadają te same lub podobne parametry sieciowe. W związku z tym widać tutaj i łatwo pokazać korzyści płynące z SRD. Dlaczego? Otóż w przypadku zaistnienia konkretnej potrzeby instalacyjnej Państwo możecie wydać, te zespoły magazynowe mogą wydać konkretnie potrzebny moduł i wtedy go zaprogramować. W związku z tym od razu pojawiają nam się określone korzyści. Zmniejsza nam się ilość potrzebnego miejsca na magazynie, zmniejszają nam się procedury inwentaryzacyjne. Państwo wiecie, jak często skomplikowane, jak dużo pochłaniają czasu. Kolejna rzecz, w związku z tym, że mamy mniejszą ilość sprzętu, mniejszą ilość indeksów, mamy mniejszą szansę na popełnienie błędu, nieprawidłowego wydania sprzętu. A to z kolei implikuje, że zmniejsza nam się ilość błędnych wyjazdów, czyli ograniczamy koszty działania przedsiębiorstwa. Kolejny typ aktywności dotyczy zespołów implementujących nowe rozwiązania w sieci, czy zajmujących się utrzymywaniem i serwisowaniem tych systemów. W tym obszarze użycie środowiska GBC Photonics SLD, podobnie jak w przypadku procedur magazynowych wspomnianych przez Michała, pozwala na programowanie modułów dokładnie wtedy, kiedy na miejscu instalacji dokładnie wiemy, w jakim sprzęcie mają być obsadzone, czy też w przypadku awarii dopiero po zdiagnozowaniu na miejscu problemu, z jakim faktycznie sprzętem, z awarią jakiego sprzętu mamy do czynienia. Dodatkowo w obszarze testów przedwdrożeniowych również jesteśmy w stanie, podobnie jak w obszarze planistycznym, wspierać te techniczne działania związane z testowaniem modułów w konkretnych implementacjach. Spójrzmy na SRD z nieco innej perspektywy. Jako Salomanus jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że projekt pod tytułem SRD jest dziełem w całości od samego początku naszych polskich Salomanusowych rąk. Do realizacji tego projektu mamy dedykowane 3 zespoły. Pierwszy zespół R&D służy do tego, zajmuje się oczywiście konstrukcją hardware'u, a tak jak również całego systemu, firmware'u, kolejnych wersji aplikacji, coraz to lepszych, nowszych. Następny zespół to zespół testu. Zespół testu dba o to, oczywiście, aby produkt, który Państwo dostajecie, był najwyższej jakości. I kolejny, trzeci team, to team, który zajmuje się kompatybilnościami. Tutaj jest praca najbardziej dynamiczna. Tutaj zmiany postępują niezwykle szybko, dlatego że pojawiają się nowe moduły coraz, powstają nowe kompatybilności i
ulepszamy już istniejące kompatybilności. Dodatkowo chcę powiedzieć, że cały czas nasłuchujemy Państwa opinii. Jak Państwo wiecie, z częścią z Państwa spotkałem się telefonicznie podczas ankiety, w której zbieraliśmy informacje na temat Państwa zadowolenia i Państwa pomysłów na nową wersję SRD. Za to Państwu serdecznie dziękuję i te rzeczy zostały ujęte w następnej wersji SRD, o której będzie mowa później. No właśnie, pospieszyłem się z następnym slajdem, przy okazji którego chcieliśmy opowiedzieć, jak wyglądała historia tego rozwiązania, bo jest ono już z nami od ładnych paru lat i warto pokazać, jaką drogę przeszliśmy od momentu zapoczątkowania tego projektu do dzisiaj. Historia zaczyna się w 2017 roku, kiedy zaczęliśmy oferować naszym klientom przestrojalne moduły DWDM-owe, czyli takie wyposażone w przestrojalny laser, który można ustawić na potrzebny w konkretnej implementacji kanał DWDM. Chcąc wykorzystać możliwości tych modułów, oferowaliśmy je również klientom, którzy chcieli obsadzać je w urządzeniach niewyposażonych natywnie w możliwość ich przestrajania. Dlatego przed wysyłką przygotowywaliśmy te moduły, ustawiając konkretny kanał potrzebny klientowi. Dlatego opracowaliśmy wewnętrzne urządzenie, stąd ta bardziej laboratoryjna obudowa na tym pierwszym etapie, wyposażone w porty SFP Plus i XFP, bo na takich interfejsach były te moduły tunowalne wtedy produkowane. Dosyć szybko stwierdziliśmy, że żeby w pełni wykorzystać możliwości tych modułów, powinniśmy dać klientom możliwość samodzielnego ich przestrajania. Dlatego w 2018 roku bardzo podobne funkcjonalnie urządzenie, ale już w wersji, nazwijmy to komercyjnej, pojawiło się i rozpoczęliśmy jego sprzedaż i wysyłkę do klientów. Rok 2019 to moment pojawienia się wersji, która nawiązuje do tej idei, o której powiedziałem na początku, czyli dostarczania za pomocą tej platformy jak największej ilości wartości i funkcjonalności dla naszych klientów, bowiem ta wersja z początku 2019 roku była pierwszą, w ramach której oprogramowanie klienckie umożliwiało programowanie kompatybilności, czyli nie tylko przestrajanie modułów tunowalnych, ale również wgranie potrzebnej kompatybilności wybieranej z naszej bazy do modułu posiadanego przez klienta. Dodatkowo poza tą software'ową możliwością dodaliśmy do portów SFP Plus i XFP port QSFP28 obsługujący moduły 40 i 100 gigowe. Na tym wstępnym etapie tym projektem zajmował się mój kolega Łukasz Bogdanik, z którym prowadziłem pierwszą dzisiejszą prezentację. W 2019 roku również, ale pod koniec, udostępniliśmy znacząco zmienioną wersję hardware'ową tego urządzenia, bowiem w zupełnie nowej obudowie zamknęliśmy rozwiązanie sprzętowe o mocno rozbudowanej liczbie portów ze względu na popularność wtedy modułów CFP2 i ta nowa wersja SRD była w takie gniazda wyposażone: CFP, CFP2 i CFP4. Przychodzi rok 2021, podczas którego na świat przyszła wersja będąca na przestrzeni w odniesieniu do tych poprzednich bardzo dużym, rewolucyjnym kamieniem milowym, bowiem w warstwie sprzętowej zmieniliśmy port QSFP28 na QSFP-DD, wstecznie kompatybilny z tymi wcześniejszymi typami QSFP, ale umożliwiający obsługę modułów 400-gigowych. Natomiast bardzo duże zmiany zaszły w warstwie oprogramowania, bowiem porzuciliśmy coraz bardziej chimeryczną Javę na rzecz platformy Electron i na tej platformie wypuściliśmy już nie jedną, ale dwie wersje oprogramowania klienckiego działającą na systemie Windows i możliwą do uruchomienia drugą na komputerach Apple.
Drugim bardzo istotnym elementem w obszarze oprogramowania było zapoczątkowanie rozwoju aplikacji mobilnych, czyli rozwinięcie w ogóle nowej ścieżki rozwoju oprogramowania do tego środowiska, które w tym momencie mogą Państwo używać pod postacią aplikacji SRD Go, która ma jedną zasadniczą funkcjonalność, czyli możliwość online'owego sprawdzenia kompatybilności modułów zaprogramowanych za pomocą tego środowiska. Natomiast, jak za chwilę Państwo usłyszycie, planujemy dalszy rozwój tej gałęzi oprogramowania. W przygotowaniu jest wersja 5.0, jak Michał wspomniał, o której funkcjonalnościach opowiemy za chwileczkę. Jak to środowisko wygląda od zaplecza? Otóż po stronie klienta mamy albo urządzenie SRD podłączone do jego komputera z uruchomioną aplikacją kliencką, albo aplikację mobilną uruchomioną na telefonie wyposażonym w Androida albo iOS-a. Te aplikacje albo kliencka z urządzeniem, albo mobilna łączą się przez internet z naszą chmurą, poprzez którą uzyskujemy dostęp do baz danych, w których gromadzimy zarówno dane binarne potrzebne do uzyskania odpowiedniej kompatybilności modułu obsadzonego w porcie urządzenia SRD oraz algorytmy, które pozwalają te dane binarne przetworzyć w sposób zapewniający zaprogramowanie konkretnego modułu, który jest identyfikowany poprzez numer seryjny rozpoznany po włożeniu do urządzenia. Natomiast z drugiej strony mamy grupę wspomnianą wcześniej przez Michała inżynierów zajmujących się rozwojem i opracowywaniem nowych kodowań, które są do tych baz danych ładowane. Część z Państwa oczywiście już korzysta z środowiska SRD, natomiast dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, chciałbym pokazać, jak korzystanie z tego środowiska jest przyjazne i jest łatwe. Oczywiście trzeba mieć do tego komputer na platformie Windows lub Apple, który jest podłączony do sieci internet. Podłączamy do tego nasz interfejs SRD, implementujemy do niego z kolei moduł, jest on rozpoznawany, podawane są podstawowe informacje o jego przepływności, serial numberze. Następnie widzimy listę możliwych kompatybilności, które możemy załadować do jego pamięci. Wybieramy kompatybilność, naciskamy przycisk i w parę sekund moduł jest gotowy do użycia w Państwa urządzeniach sieciowych. Oczywiście taką operację możemy wielokrotnie powtarzać, zmieniać w zależności od potrzeb. I w związku z tym, że informacje o kompatybilności zmieniają się i były one aktualne tylko w momencie, kiedy Państwo zakupiliście moduł, informacje podane na naklejce, stworzyliśmy dedykowaną aplikację SRD Go na platformie Android i iOS, która pozwala zeskanować kod, który jest umieszczony na naklejce. Aplikacja łączy się z chmurą i odczytuje aktualną kompatybilność danego modułu. Oczywiście, jeżeli ta kompatybilność zostanie zmieniona, to ta informacja również przy kolejnym skanowaniu zostanie podana aktualna. Dodatkowo ta aplikacja dla modułów tunowalnych, których długość fali bądź numer kanału zostały zaprogramowane z użyciem tego środowiska, wyświetla również ten ustawiony aktualnie parametr modułu tunowalnego. Proszę Państwa, w tym momencie bardzo istotny dla nas moment, bowiem doszliśmy do momentu, w którym środowisko GBC Photonics SRD ze znacznie wzbogaconą bazą kompatybilności, z coraz nowymi funkcjonalnościami dostarczanymi na tej platformie, nowymi portami obsługującymi najnowocześniejsze moduły, przestało być simple. Do tej pory SRD, skrót SRD oznaczał Simple Recode Device, bo
z taką myślą konstruowaliśmy urządzenie, które chcieliśmy oddać w ręce naszych klientów. Natomiast w tym momencie chcemy wyraźnie powiedzieć, że ten skrót w obszarze używalności tego rozwiązania może jest aktualny, bo chcemy tworzyć jak najprostsze rozwiązania dla naszych klientów w tym obszarze, ale ze względu na bogactwo tego środowiska zdecydowaliśmy o rebrandingu i od dzisiaj, od tej konferencji SRD będzie oznaczało Smart Recode Device. Nowa aplikacja z tym logo w nagłówku jest już do pobrania od dzisiaj z naszej strony internetowej i wszelkie publikacje dotyczące tego środowiska będą operowały na tym nowym skrócie. Więc od dzisiaj SRD to już nie Simple, a Smart Recode Device. Proszę Państwa, nasza lokomotywa SRD wciąż przyspiesza. Nawiązując, stawiamy sobie wciąż cele, które są bardzo ambitne w stosunku do tych, które były u zarania, kiedy ten produkt się rodził. Jak Państwo zdążyliście zauważyć, przyspieszamy do tego stopnia, że czasami pojawiają się w ofercie, mamy takie moduły, których nie można dostać u dostawców sprzętu sieciowego przy oryginalnych markach. Często możecie Państwo zaobserwować właśnie, że Salumanus przez środowisko SRD dostarcza Państwu tego typu rozwiązania. Jak była mowa wcześniej, na wcześniejszych slajdach, będziemy w niedługim czasie wdrażać na rynek kolejną wersję 5 naszego SRD. I tutaj kilka funkcjonalności, niektóre z nich wręcz rewolucyjne. W związku będziemy implementować do naszego interfejsu SRD USB Power Delivery, które pozwoli zasilić nasze SRD bezpośrednio z komputera. Dodatkowo do SRD zaimplementujemy Bluetooth, tak aby można było również mobilnie korzystać w pełni, jeśli chodzi o funkcjonalność zmiany kompatybilności modułów, z aplikacji SRD Go. Tą aplikację oczywiście odpowiednio zupgrade'ujemy, aby taka funkcjonalność była możliwa. Obserwujemy oczywiście i cały czas wiemy, jak się rozwija rynek, w związku z tym, że wchodzą kolejne moduły o wyższych przepustowościach, pojawia się interfejs OSFP dla modułów 800G, o czym była mowa chociażby na pierwszej prezentacji. W związku z tym kolejna wersja SRD 5.0 będzie miała taką funkcjonalność, będzie obsługiwała interfejs OSFP. I kolejna rzecz, tutaj chciałbym powiedzieć moim zdaniem rewolucyjna, mianowicie SRD będzie miało funkcjonalności testowe, zarówno jeśli chodzi o tor transmisyjny, jak i sam moduł. Zatem, jak widać, ta lokomotywa wspomniana przeze mnie na początku, lokomotywa składu uniwersalnego modułu optycznego nie jest lokomotywą jak z wiersza Brzechwy, ciężką i ociekająca tłustą oliwą. Nasza lokomotywa w postaci środowiska GBIS Photonics SRD jest zwinna, szybka i w takim duchu chcemy ją nadal rozwijać. Zapraszamy na nasze stanowisko prezentacyjne, zapraszamy do rozmów w kuluarach. Chętnie pokażemy wszelkie funkcjonalności tego środowiska i porozmawiamy o jego możliwościach. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.